Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, za mną bateria z auta elektrycznego Mitsubishi IMIEV 16 kWh i ona służy u mnie jako wysokonapięciowy magazyn energii. Tutaj mamy monitoring do tej baterii. Bateria ostatnio była odpalona z falownikiem, wszystko fajnie pracowało. Niestety nie popracowała długo, bo jest problem i już Wam mówię, o co chodzi. A problem mamy taki, że tak, ja nie jestem elektronikiem i inne takie sprawy. I tak naprawdę to jest takie pole doświadczalne dla mnie, dla Huberta. Jak będzie na przykład u ludzi gdzieś zamontowane, to coś im nie działa, coś się nie włącza, a u mnie jest tyle tego gractwa w koło, które się je, robi różne cuda na kiju, że takie pole doświadczalne. Także pierwszy był problem, że cały czas, no jest na razie wyłączony, później wam pokażę, jak to się ładnie wszystko świeci. Jak przeniosę, co chwilę jakieś coś wyłapywał, ogólnie płytka, bo tutaj jest mikroprocesor, cała reszta, nie? Wyłapywało i wyłączało po prostu baterię. Tutaj byle coś się dzieje, to ono odłącza baterię, także to jest właśnie po to, żeby ta bateria, żeby wam chałupa się, jak to mówią, nie spaliła, to ma pilnować tej baterii. I już żeśmy tutaj o ekrany, widzicie, porobili inne rzeczy, bo może na przewody sieje od innych, nie, bo tutaj też jest wtrętka kan, idzie nam z baterii. Niby to działało wszystko, już nawet tutaj zasięg, internety były. Rano przychodzę dalej, tutaj zamiast pisać working ready, Hubert tam wchodzi sobie, sprawdza jeszcze od siebie i mówi, że się płytka resetuje. No to ja ją włączyłem, zaczęło to działać, bateria zaczęła się ładować. Za chwilę nie, tam gdzieś tam pojechałem, wróciłem dalej. Jest tak, że okazało się, czy nie okazało się, największe podejrzenia, bo Hubert u siebie też to sprawdzał. Inczyk, tu anteny do metalu, tu jest zasilacz buforowy, a tu jest płytka i to wszystko sieje na tą płytkę i ona chyba przez to nie może tutaj być po prostu, także wyciągam płytkę razem z monitorem, ze wszystkim. To pakuję do puszki i to pójdzie tutaj z tej strony. O, tutaj sobie pójdzie na ścianę, także tutaj nie dość, że jeszcze będzie za kawałkiem ściany, że te fale nie będą do niej dochodzić, prawda? To już będzie sobie tutaj w spokojnym miejscu i zobaczymy, czy to było to. Bo pamiętajcie, tu jest bezpieczeństwo najważniejsze i to nie jest głupie urządzenie. To jest bardzo mądre urządzenie, które widzi jakikolwiek problem, bierze, zrzuca styczniki na baterii, tyle. Bateria jest nieaktywna, dziękuję, do widzenia. On tu wszystko mierzy, temperaturę, on cały monitoring po prostu widzi, gdzie na jakimś ogniwie jest za duży voltaż, za mały, za duża temperatura, wyłącza baterię, tyle. Nie ma dyskusji. Także biorę się, rozkręcam to wszystko, słuchajcie, przenoszę i dam wam znać, co dalej. I się udało. Przenosiny się udały, także mamy wyświetlacz. Wyświetlacz już nam ładnie pokazuje, co się dzieje na baterii. Na razie tutaj nic nie uruchamiam, bo Hubert musi zdalnie z powrotem powrzucać parametry. Ale zobaczcie, rozjazd między ogniwami tylko 10 mV, temperatura maksymalna, minimalna. Bateria nie pracowała, także ma takie temperatury. Tak to wygląda w środku. Skrzyneczka, 2 zawiasy za złotówkę. Już mam otwieraną, bez problemu, po co tu nie przepłacać niepotrzebnie. Tutaj wszystko, co ma być, to jest. Od razu połączenie, wszystko, cyk, cyk, cyk. Także leci to nam tutaj do pajączka. Pajączek zostaje. Ja tutaj mam taki plan, tylko muszę znaleźć tutaj tego flexę wstawić. Tutaj mam gwintowane te różne połączenia, także tylko śruby tutaj wystawię na jakąś taką długość gwintowane, pręty. I tutaj się cyk, flexę wstawi. Na bezpiecznik się weźmie, jak to się nazywa? Wytnie otwór i będzie. Także akumulator jest, zasilacz buforowy już teraz pustka, tylko buforuje, słuchajcie. I połączenie z internetem jest, bo mam tutaj też zdalny podgląd i Hubert przez to będzie mógł sobie tutaj do mnie pozaglądać. Także ja to teraz nagranie też wysyłam do Huberta. On będzie miał czas to tutaj
pogrzebie i odpalamy baterię i jedziemy dalej z tematem, czy się już nie będzie dalej robiły jakieś chocki klocki. No i minął równo miesiąc. Hubert wczoraj wpadł jak po ogień do mnie, bo szybko nie ma czasu. Ja mam biedak czasu, także został temat, że tak powiem, ogarnięty. Słuchajcie. I tak, bateria działa. No. Wygląda tak, jak wyglądała, także tu się nic nie zmieniło, słuchajcie. Ale już działa. Dzisiaj, od wczoraj praktycznie działa przez noc i doba już jest za nią. Także ja pilnuję na razie tego, co się, słuchajcie, dzieje tutaj. I na razie jest spokój. Mamy temperatury, najwyższą temperaturę ogniewa i najniższą 24-22, jak widzicie. I bateria jest teraz no, praktycznie już rozładowana, ale w stopniu ustalonym przez nas. Zaraz Wam wytłudzi. Także trzymamy się tutaj, ja mam tam zapisane gdzieś 4,1 V i chyba 3,5 V. Maksimum minimum jest ustawione na EWS-ie, bo EWS pilnuje baterii. On tutaj nam pilnuje, zarządza baterią, nie falownik. Tak jak widzicie, mój schemat już pokreślony cały, będzie zmiana, tak jak sobie dorysowuję. EWS zarządza baterią, falownik tylko ładuje albo rozładowuje i w falowniku mamy ustawione najwyższe napięcie, jakie może być ładowania, i najniższe. Tam powiem Wam, nie pamiętam, ja to wszystko, całą listę sobie muszę na falowniku zrobić, wydrukować, jak robić zmiany w baterii, bo w falowniku trzeba wyłączać, przełączać, czego później resetować, sprawdzać nastawy tej baterii. To nie jest takie, powiem Wam, nie jest takie proste, jakby się wydawało. Później to jest proste, tylko trzeba zachować odpowiednie procedury. I tak jak mówię, falownik zarządza tylko ładowaniem, rozładowaniem. I Sofar lubi czasem coś odwalić. Dlatego jest EWS. I EWS, jak zobaczy, że Sofar przeładowuje magazyn energii, on widzi, że tutaj jest mu za dużo na jednym ogniwie tylko, od razu bierze, zrzuca styczniki, rozłącza baterię. Tutaj nam się pojawia wtedy przepraszam, napis ready, nie working, tak jak teraz praca, i wchodzimy sobie w jakie są błędy, widzimy dlaczego, co, gdzie, jak, a później można wejść już głębiej po prostu jeszcze w system. To już Hubert tam sobie przy tym, że tak powiem, grzebie i sprawdza. I na dzień dzisiejszy bateria jest rozładowywana o 40%, czyli ładuję ją do 100%, nie udało się nawet. Dzisiaj, chociaż słońce było do 100%, nie udało się naładować. I później rozładowujemy ją, było ustawione do 70%, dałem na 60% i 60% na razie jest do 60%, czyli o 40% rozładowuję. I jak już było, tak no, powiem tak, na 60% jak była bateria rozładowana od naszych nastawów, rozjazd miałem już 150 mV, czyli zostawiamy w tym momencie, bo bateria stała ponad rok czasu, jeszcze były rozpięte ogniwa i ona musi, słuchajcie, ona teraz musi popracować właśnie na tym ładowaniu, rozładowaniu 40% od 100 w dół. Kurde, źle to się gada normalnie. Także no, w 40% rozładowujemy 100% do 60% i tylko w tym pracuję. Tak, z tydzień czasu sobie popracuję albo więcej, bo będę obserwował właśnie, jak już będzie rozładowana, jak nie będzie rozjazdu, będziemy ją dalej powiększać jej po prostu rozładowanie niżej. Ona się musi ułożyć, mówię, się wystała, a te 40% to jest jakieś 6-7 kWh, no bardziej ustawiam na 6 kWh, także na razie mam magazyn energii 6 kWh w trybie off-gridowym, a w off-gridowym mogę rozładować na 50, o 50%, a o 40% mogę w trybie sieciowym, jak widzi sieć. Także EPS mamy jeszcze 10% dodatkowo, a to i tak jest bardzo mało, słuchajcie, bo to no moje zużycia to jak elektryka podepnę, to ja taką baterię szmyryk, pyrgi i nie ma, nie? Ale
nauka i pokazujemy, jakie są możliwości i inni mogą zobaczyć, czy warto, czy nie warto. Ja mówię, magazyny energii są drogie, dla mnie to jest zabawa, także bawimy się. Bawcie się razem ze mną, ale nie do tego, także bo się znowu rozgadam niepotrzebnie. Bateria na razie jest no, że tak na układaniu się. Później będziemy ją, znaczy ja ją będę po prostu dawał niżej, dalej obserwowanie jest na EWS-ie, jaki jest rozjazd. Później Hubert zmieni balansowanie po prostu na niższym i można będzie nie z pełnego zakresu, ale z takiego bezpiecznego zakresu pracy tej baterii, z niej korzystać po prostu. Także no, może z 12 kWh użytkowe będzie. Zobaczymy, nie? Bo ja będę po całości jechał, ja z tego nie chcę mieć, że tak powiem, magazynu UPS-a, że jak braknie prądu, to ja wszystko i tak będzie w domu wyłączone, przyjdzie jakaś energia w dzień i lecimy wtedy, albo lecimy, znaczy lecimy z jednego i z drugiego, tak naprawdę, bo tutaj jest drugi magazyn, co z tego, że tu jest 10 kWh i czeka jeszcze 5, będzie 15 kWh, jak pod to jest podpięte tylko 2,4 kW w kierunku południowo-wschodnim i 800 W, to praktycznie nic nie produkuje teraz w tym momencie, także skądś tą energię trzeba brać, a niskonapięciowy magazyn energii pobiera energię tutaj sobie, sam falownik w sobie, ale ten niskonapięciowy magazyn energii, jak widzicie, on też pilnuje wysokonapięciowego i tutaj mamy zasilacz buforowy, który pobiera energię cały czas, bo styczniki biorą, powiem wam, nie pamiętam ile amperów biorą styczniki, ale cały czas stycznik to jest 12V zapięty i tu idzie energia. Tak widzicie, w domu praktycznie nic tam nie jest włączone, 114-112 W leci cały czas, także summa summarum cały czas jest rozładowywany i coraz bardziej mu brakuje, dlatego elektryka już ładuje z tego magazynu. No, od dzisiaj tu jeszcze będzie, tutaj widzicie podkreślone, jeszcze będzie to przerobione, że to będzie jeszcze inaczej, bo okazało się, że jak miałem z wyjścia z hybrydowego, po prostu tutaj już tego bateryjnego wyjścia, mam 3 kW. Zapięty był elektryk, tutaj brakło, zaczął pompować i reset, także muszę to zrobić po prostu, ten mały zrobić z grida, falownika tego, z lauda tylko będzie ładowanie elektryka. No żeby też taki pusty nie był. Nigdzie tu będzie instalacja, jeszcze druga dolepiona, licznik MEM21, licznik ZD, jak to jest liczone, nie? Bo ten magazyn, te dwa nie obsługują jeszcze kompletnie całego domu, bo dochodzą jeszcze tutaj pomieszczenia gospodarcze i tam też różne prądy się pojawiają. I całość tak naprawdę będzie liczone z MEM21, to jest licznik energii, który mi tutaj znikł, który jest po prostu pomiędzy liczniki z układu energetycznego a moim domem i tak wygląda dzisiejszego praca, bo magazyn się naładował, zaczął oddawać do sieci, a tak to cały czas wszystko pracowało mi tutaj w moim układzie, czyli albo w baterii, albo z baterii cały czas. Pogoda była taka jaka była, jak widzicie z 20, a zaraz wam pokażę. Wróć miesiąc, nie rok, jaki rok, wróć. Tutaj licznik mi pilnuje po prostu, bo nie mam monitoringu z zakładu energetycznego z PGE, także tutaj mam jakie było zużycie, jaka była produkcja i teraz tutaj będzie tego coraz mniej, bo wszystko się będzie kręciło pomiędzy panelami, baterią, moim domem i siecią tam, podbiorem. Sieć cały czas podbiera. Kto wie dlaczego podbiera, to niech napisze w komentarzu, a jak nie, to mogę wyjaśnić tym, co wyłapią ten moment, dlaczego sieć podbiera, chociaż bateria ma 68%, a jest do 60% rozładowana. I tak, słuchajcie, tak wygląda monitoring. Dzisiaj pierwszy dzień, no tak, dzień pracy, jeszcze dzień się nie skończył. Tutaj widzicie na bieżąco, co 5 minut jest aktualizacja, co jest ładowane, co jest rozładowywane i tak to sobie fajnie leci. Tutaj mamy, obudź się, może za szybko gonię. Tutaj mamy taki wykazik ładny,
co się działo i tu nam wszystko pokazuje. Jaka była produkcja w pikach, jak fajnie szło 8 kW, baterie szło 7 kW, sieć 0, zużycie 816 W i znowu piki 8,19. Także widzicie, cały czas coś się działo, ale później słońce zaszło i z baterii zaczęło ciągnąć. Sieci też troszkę podbiera, bo z sieci podbierać delikatnie musi. To nie jest off-grid, to jest cały czas spięte z siecią i musi być komunikacja, bo bateria wpadnie do 60% i tyle. Ona się nie wyłącza, ale falownik po prostu już jej w tym momencie nie używa. I tutaj mamy, słuchajcie, dalej. Znaczy, może tak, o, tutaj sobie można eksport zrobić do Excela, bo to jest SolarMan Pro Business, no, także to jest ten taki dla instalatorów, ale bardzo fajnie wszystko tutaj liczy, wszystkie czujniki liczy i właśnie chodzi o to, że tą hybrydę widzi. No tutaj jest coś dla mnie. Na aplikacji SolarMana pokazuje jeszcze procenty, tutaj trzeba najechać. To jest dzisiejszy dzień, prawda? Czyli mamy produkcję z paneli 22 kWh. I tak, ja wciągnąłem bezpośrednio, zobaczcie, to jest ta moja autokonsumpcja, tak jakby można było powiedzieć, prawda? 10 kWh wciągnąłem bezpośrednio podczas pracy całej tej instalacji. A dlaczego tak ładnie wciągam? Bo zasłoniłem sobie ręką. Bo Sofar ma taką opcję, że można włączyć wyrównywanie faz, także jeśli ja podbieram na przykład na jednej fazie 4 kW, na drugiej, trzeciej nic nie pobieram, może prościej będzie 3 kW, a na drugiej, trzeciej nic nie pobieram, to on i tak to rozbije tak, żeby na każdej pobierać kW. Także fajnie to wyrównuje. No i później w drugą stronę też to tak fajnie działa. No, ogólnie bardzo fajnie bilansuje sam falownik. Bo mój licznik zakładu energetycznego nie bilansuje, chociaż mam bilansowanie godzinowe, tylko tego nie idzie wyliczyć, dlatego bo mam tutaj podlicznik, żebym do statystyk wiedział, ile poszło, ile wyszło, bo z licznika po prostu ciężko wyjść i tak muszę to wyrównywać co pół roku, jak przychodzi mi faktura. Ale lecimy, słuchajcie, tutaj dalej. Fajnie to jest, także mówię, produkcja jest podzielona na to, co wciągnęło, to, co bateria wciągnęła i to, co było pobrane w ciągu tej doby z sieci. Także w nocy bateria nie działała, to tam jakieś 3-8 kWh było z sieci pobrane. A tutaj mamy już zużycie, także widzicie, tutaj użyj sam, tutaj produkcja, bo już to moje zużycie, jaka produkcja poszła na zużycie, mają się pokrywać mniej więcej te wyniki obydwa. Z baterii 5,1 kWh zostało wyciągnięte, także widać ładowanie baterii 8,8 kWh poszło w baterię, z baterii na razie wyciągnąłem 5,41 kWh, coś tam jeszcze zostało, tylko to jest tak w cały czas ładowanie, rozładowanie w międzyczasie i to jest tak jakby zakupione, czyli z sieci pobrane, widać, to się fajnie zgadza jedno z drugim. 3,70. Także to będzie, no, dla mnie będzie fajny podgląd do miesięcznego tak naprawdę podsumowania, słuchajcie. Ja tu nie będę siedział w to cały czas, się nie będę patrzył, ale niech się dzieje. Dla mnie, słuchajcie, samo niech się dzieje. Oj, czego ja się nie mogę przełączyć? Coś popsułem. Ok. No i powiem wam tak, telefon mi się zawiesił, nie reaguje na nic. O jest, zadziałało. Coś go zabolało, tak to jest. Technika, cały czas technika. Także słuchajcie, wstępnie magazyn odpalony, czyli jadę na 2 magazynach energii i na instalacjach 8, tu mam razem ile? Na 2 trackerach jest 8,85 kW. I do tego z niskonapięciowego jest 2400 plus 800 W. Ja tego nie liczę, bo to są teraz już głupoty. Ja te panele ściągnę po prostu, bo jak przyjdzie zima, to tylko śnieg mi będzie leciał. Taki był eksperyment. Co z tego wyjdzie? Na wiosnę założę z powrotem. Jak sobie stoją, niech te 2 kWh na dobę dobijają. Mi one nie przeszkadzają. Ale co tak na koniec, słuchajcie. Jak widzicie, taki temat, takie bateryjka i trzeba jej pilnować. Musi być jedno urządzenie, które, znaczy w naszym przypadku jest podwójne zabezpieczenie, nie? Jednym zabezpieczeniem jest falownik, który ma nastawy
To będzie jeszcze, wiesz, słuchajcie, filmów z tego będzie dużo, wszystkiego w jednym nie zmieszczę. Jest falownik, w którym są nastawy ustawione, bezpieczne oczywiście. I tutaj mamy jeszcze EWS-a, który też pilnuje cały czas baterii i jakby cokolwiek się działo, tak jak było na początku, wyłącza baterię, dziękuję, do widzenia. Falownik działa normalnie wtedy gridowo, bez baterii, leci sobie dalej z PV-ki czy z sieci, jak mu tam pasuje. Mówię, na dzień dzisiejszy użytkowe 6 kWh i pomalutku balansujemy tak naprawdę tą baterię, ona się musi ułożyć, ta chemia się musi troszeczkę mówię, zagotować, przemieszać w tej baterii z odstania i zobaczymy, jak to będzie dalej. Powiem wam, wiem z doświadczenia, bo to jest bateria z Mitsubishi Imewa, ja mam takiego samego jak przyjechał, jakie miał tam zasięgi, zacząłem nim jeździć po prostu i te zasięgi się po prostu zwiększyły ogólnie, bo bateria zaczęła żyć, bateria się wyrównała, naładowanie, rozładowanie do pełna, do końca też zrobiło robotę, ale tutaj nie rozładowujemy do końca, bo pilnujemy ogniw. Po co mają się porozjeżdżać niepotrzebnie, jak mogą się balansować na spokojnie zbalansuje się cała bateria w tydzień, dłużej zobaczymy i będzie można dalej ją coraz głębiej rozładowywać i ona sobie już później będzie w tych pełnych zakresach robić, także hybrydowy magazyn energii w wersji wysokonapięciowej już działa, w wersji niskonapięciowej też już długo działa, będzie zwiększenie pojemności magazynu i zabawa dalej, a w prosumencie 6 MWh jeszcze jest w zapasie, także mówię, jak powtarzam, te magazyny mi są do niczego niepotrzebne, bo ja bym ogarnął z prosumenta, ale mam możliwość, to spróbuję, a jak ja spróbuję, to wy się też bardzo dużo z tego dowiecie i mi też podpowiecie, bo dużo podpowiedzi było. No i wiecie po prostu, czy się opłaca, czy się nie opłaca, no i testy baterii, innych rzeczy, także no już nie kupujemy takiego kota w worku, a każdy sobie musi policzyć, ile kosztuje bateria, ile kosztuje falownik, ile kosztuje zarządzanie tym wszystkim, bo szlak zaraz trafi baterię, jak coś źle porobimy. I też, no, w jakim stanie kupimy baterię. Także tyle na dzisiaj, bo będę dalej, mam roli, ja tu widzę już 17 minut tego mojego gadania. Kto to wytrzyma znowu? Także słuchajcie, pozdrawiam was wszystkich serdecznie, słoneczka życzę, trzymajcie się i ja lecę dalej z tematem. Cześć!